Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o wszystkich funkcjach i znaczeniach przyimka wy w języku polskim. Ten film to kontynuacja serii na moim kanale, serii o polskich przyimkach, w której pokazuję Wam wszystkie ich funkcje i wszystkie ich znaczenia. I jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków z tej serii, zapraszam do ich obejrzenia. Właśnie na ekranie możecie zobaczyć linki do niektórych z nich. I pierwsza funkcja przyimka wy to kiedy mówimy o lokalizacji w sytuacji statycznej. Co to znaczy w sytuacji statycznej? To znaczy, kiedy nie mamy jakiegoś ruchu, kiedy używamy czasowników statycznych, takich jak na przykład być, mieszkać, czekać. I w tej sytuacji z przyimkiem wy używamy miejscownika, a angielskie tłumaczenie w tym przypadku to at, in albo on. Musimy też pamiętać, że po przyimku wy używamy konkretnych kategorii słów. Te kategorie to państwa lub miasta, budynki, środki transportu, na przykład samolot, pociąg, samochód, góry i miejsca z drzewami, na przykład las, park czy dżungla. I popatrzmy na kilka przykładów. Teraz mieszkam w Polsce. Ona jest w szkole. Oni już siedzą w samolocie. Rano często spacerujemy w parku. Zimą często jesteśmy w górach. Przyimka wy również używamy w sytuacjach dynamicznych, to znaczy z takimi czasownikami jak chodzić, iść, jechać, jeździć, płynąć. To znaczy z takimi czasownikami, które sugerują nam, mówią nam, że mamy jakiś ruch z punktu A do punktu B. Ale w sytuacji dynamicznej mamy tylko jedną kategorię słów, którą używamy z przyimkiem wy, i ta kategoria to góry. Na przykład w sobotę jedziemy w góry. W marcu lecę w Andy. Tutaj angielskie tłumaczenie to to i w tej sytuacji po przyimku wy, w sytuacji dynamicznej używamy biernika. Następna funkcja przyimka wy to kiedy mówimy o dniach tygodnia. Tutaj też używamy biernika i angielskie tłumaczenie to on. Na przykład w poniedziałek zaczynam nową pracę. W sobotę będę mieć spotkanie rodzinne. Pamiętajmy, że 3 dni tygodnia są rodzaju żeńskiego: środa, sobota i niedziela, więc w bierniku po przyimku wy będą miały formę w środę, w sobotę i w niedzielę. Kolejna funkcja też związana jest z czasem, ale w tej sytuacji będziemy używać miejscownika i angielskie tłumaczenie w tej sytuacji to in. Ale czasami w języku angielskim nie używamy w ogóle przyimka. Popatrzmy na kilka przykładów. W 2025 roku skończę studia. W przyszłym tygodniu jadę do Berlina. W tym miesiącu mamy dużo pracy. W przyszłym roku chcę się przeprowadzić. Kolejna sytuacja, w której używamy przyimka wy, to kiedy mamy jakąś zmianę stanu, czasami rzadko jakiś ruch do wewnątrz, do wnętrza czegoś. Mówię bardzo rzadko, mówię czasami, bo większość sytuacji, kiedy mamy jakiś ruch właśnie do wewnątrz, do wnętrza czegoś, po prostu używamy przyimka do, ale jest kilka sytuacji. Tutaj podam Wam jeden przykład, gdzie możemy użyć przyimka wy. I angielskie tłumaczenie w tym przypadku to into. I w tej sytuacji
po przyimku wy używamy biernika. Popatrzmy na kilka przykładów. On wpadł w panikę. Oni wpadli w rutynę. On przekształcił tę lokalną firmę w międzynarodowy biznes. Wpadłem w dziurę. Chciałbym Wam jeszcze pokazać przyimek wy z różnymi czasownikami. Tutaj zwykle będziemy używać biernika, ale będziemy mieli też jeden przykład z miejscownikiem. I tłumaczenia przyimka wy na język angielski będą różne. Będzie to zależeć od kontekstu. I popatrzmy na kilka przykładów. On zawsze angażuje się w swoją pracę. Tutaj jest biernik. Następnie wierzy w Boga. To też jest biernik. On szybko się w niej zakochał. I tutaj mamy miejscownik. Następnie on uderzył w ścianę. Biernik. Samochód wjechał w drzewo. To też jest biernik. I on trafił w cel. I to też jest biernik. I to były już wszystkie funkcje przyimka wy, więc teraz przechodzimy do krótkiej praktyki. I w tym ćwiczeniu waszym zadaniem jest uzupełnienie zdań odpowiednimi formami przymiotników, rzeczowników czy zaimków z nawiasów. Pamiętajcie, że przyimka wy używamy albo z miejscownikiem, albo z biernikiem. Możecie zastopować w tej chwili ten film i zastanowić się nad odpowiedziami, a ja przechodzę do kolejnego slajdu i wyjaśniam. I zdanie numer 1. W sobotę idę na trening. A więc tutaj mamy biernik, ponieważ z dniami tygodnia właśnie po przyimku wy używamy biernika. Zdanie numer 2. W przyszłym roku będę miał długie wakacje. W tej sytuacji mamy miejscownik. W przyszłym roku, w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu to zawsze jest miejscownik. Zdanie numer 3. Oni mieszkają w Szwajcarii. Tutaj mamy sytuację statyczną, mówimy o lokalizacji, a więc to też jest miejscownik. Zdanie numer 4. Za tydzień jedziemy w Alpy. Tutaj sytuacja dynamiczna i po przyimku wy w sytuacji dynamicznej używamy biernika. Numer 5. Nie można wpadać w panikę. Tutaj mamy czasownik z przyimkiem. Zwykle to będzie biernik i tu też jest biernik. Panika, słowo rodzaju żeńskiego, a więc a zamieniamy w e. Numer 6. On uderzył w stół. Mamy czasownik z przyimkiem wy. Tutaj też jest biernik. Zdanie numer 7. W tym miesiącu dostanę w końcu dyplom. Tutaj mamy w tym miesiącu, tak samo jak w przyszłym roku. W tych sytuacjach używamy miejscownika. I zdanie numer 8. Jesteś w domu? I tutaj też mamy lokalizację. Sytuacja statyczna, tak samo jak w zdaniu numer 3. Mieszkać w, być w. Jest to miejscownik. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten film i ta seria była dla Was bardzo pomocna. Natomiast jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, zostawiajcie je w komentarzach. Bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, subskrypcji i komentarzy. Zachęcam do wspólnej praktyki i pisaniu swoich zdań właśnie w sekcji komentarzy. Do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!